Dziś chciałbym zdradzić Wam sekret związany z rynkiem nieruchomości, z przyglądaniem się danym podawanym o tym, co dzieje się na tym rynku przez różne firmy, różne podmioty i dzięki temu pewnie zrozumiecie łatwiej, co dzieje się na rynku nieruchomości, czy mieszkania tanieją, czy drożeją, jaka jest perspektywa i w ogóle jaka jest prawda o rynku nieruchomości. A dlaczego mówię o tym sekrecie? Dlatego, że pewnie słyszeliście wiele informacji o tym, że w 2024 roku rynek troszeczkę stygnie. Trochę trudniej sprzedać mieszkania, jest trochę więcej ofert. Wielu z Was pisze o tym nawet na naszym kanale w komentarzach, że ceny nieruchomości na rynku na przykład wtórnym albo u deweloperów spadają. A tymczasem według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego ceny znów rosną. No i jaka jest prawda? O tym się dowiecie z naszej audycji, ale przy okazji od razu powiem, że na stronie syment24.pl te wykresy, które używam w tej audycji i wiele więcej wykresów jeszcze znajdziecie dla swoich miast i link zamieszczam w komentarzu i w opisie tego filmu, a zapraszam na wchodzenie na tą stronę, bo tam po prostu jest więcej informacji. Zapraszam też do korzystania ze znajdujących się tam szkoleń. Oczywiście zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Przyjrzyjmy się tym informacjom najpierw Banku Polskiego, Narodowego Banku Polskiego. Badanie, rynek wtórny, ceny transakcyjne rosną, siadły i znowu rosną i startują, a jest już pierwszy kwartał 2024. Tak jest na rynku wtórnym i nie inaczej w zasadzie oprócz kilku miast jest na rynku pierwotnym. I teraz kilka słów prawdy trzeba powiedzieć o tym, co w ogóle dzieje się na tych rynkach i dlaczego tak jest. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że rynek pierwotny jest rynkiem bardziej dojrzałym niż rynek wtórny, bo tam po prostu sprzedają profesjonaliści. Jeżeli spojrzycie się na przykład na różnicę między cenami ofertowymi i transakcyjnymi na rynku wtórnym i pierwotnym, no to spójrzmy sobie najpierw na ten wtórny. Proszę, Kraków, pierwszy kwartał 2024. 16 400 i 13 300 transakcyjna. Warszawa 17 500 i 14 300 to jest cena transakcyjna. W innych miastach też widzicie takie różnice. Jak wygląda to na rynku pierwotnym? Porównajmy znowu Kraków. 15 600 i 14 600. Warszawa też niewielka w sumie różnica. Widać to, że te różnice są mniejsze. Dlaczego? Bo są to profesjonaliści. Ale też tajemnica tkwi w sposobie zbierania danych przez Narodowy Bank Polski. Dane te zbierane są otóż z ankiet, z tego co widzą na portalach, na przykład jeżeli chodzi o ceny ofertowe, ale jeżeli chodzi o ceny transakcyjne, to są zbierane z ankiet, na przykład jeżeli chodzi o rynek wtórny, od pośredników, czy też z informacji o kredytach udzielanych przez inne banki i z umów kredytowych, które tam są procedowane w tych bankach, a procedując tę umowę znana jest nam cena transakcyjna. A jeżeli chodzi o rynek pierwotny, to tam obserwowane są tak zwane kontrakty, czyli tak naprawdę można powiedzieć umowy deweloperskie zawierane między kupującymi a deweloperami i to ma sens, bo to one mówią naprawdę o cenie, o tym jak dzisiaj oceniany jest rynek, no bo później ta ostateczna umowa, przeniesienie własności, wtedy kiedy zostanie lokal wybudowany, często jest na przykład rok albo nawet 2 lata później i to w ogóle jest inna rzeczywistość. Cena ustalana jest wtedy, kiedy jest zawierana ta pierwsza umowa z deweloperem i to są te ceny. Czyli reasumując, na rynku wtórnym raportowane były w pierwszym kwartale 2024 roku tak naprawdę w dużej części transakcje, które początek miały jeszcze pod koniec 2023 roku. Przypomnijcie sobie, ile w pierwszych 3 miesiącach, ile tysięcy
pierwszych 3 miesiącach 2024 schodziło jeszcze umów o bezpieczny kredyt 2%. Umów, czyli realizacji transakcji zawartych wcześniej, bo przecież od początku roku banki nie przyjmowały wniosków kredytowych, ale te stare sprawy były ciągle rozpatrywane. I wtedy właśnie te transakcje zostały zaraportowane. Czyli rynek wtórny skażony jest dużą częścią transakcji zawartych tak naprawdę kwartał wcześniej. A na rynku pierwotnym sytuacja jest i podobna, bo jest to sporo transakcji jeszcze kończonych z tamtego okresu, ale też są transakcje nowe, rozpoczynane nowe, kiedy już nie działa program Bezpieczny Kredyt 2%, a wtedy, kiedy on działał, to na przykład według raportu banku BP osoby, które zawierały umowę o ten bezpieczny kredyt, bardzo często wybierały mieszkania trochę tańsze, trochę z niższej półki powiedzmy, niż te osoby, które po prostu kupowały mieszkania, czy to za gotówkę, czy w ramach normalnego kredytu. I teraz, jeżeli oni zeszli z rynku, no to na rynku zostają ci, którzy wybierają na przykład u deweloperów mieszkania położone w lepszych, czytaj droższych lokalizacjach. I to już zmienia cenę, bo z jednej strony mamy jakąś sprzedaż, nie największą u tych deweloperów w tej chwili, a jednocześnie rosnącą cenę metra kwadratowego i to jest właśnie skutek tego, że część nabywców ubyła, a zostali ci, nazwijmy, celujący w droższe mieszkania. Jak w ogóle wyglądały zmiany cen ofertowych? Spójrzmy się. Na rynku właśnie pierwotnym już widać sytuację, kiedy między pierwszym kwartałem 2024, a czwartym kwartałem 2023 w niektórych miejscowościach w cenach ofertowych u deweloperów widać już spadki. I podobnie jest zmiana cen transakcyjnych. Też między pierwszym kwartałem 2024 a 2023 też w niektórych miejscowościach widać spadki i te przyrosty cen nie są już tak duże, jak były wcześniej. A jak jest na rynku wtórnym? Na rynku wtórnym jeszcze mamy ten rozpęd i te ceny transakcyjne są notowane wyższe. I tak samo zresztą ceny ofertowe na rynku wtórnym są notowane wciąż wyższe. To wszystko wynika z tego, o czym powiedziałem, czyli z tego przesunięcia czasowego. Ale ten rozpęd cen transakcyjnych na przykład widać dobrze na przykładzie Warszawy, gdzie widzimy nadal wzrost cen na rynku wtórnym i na pierwotnym. Widzimy też, że na rynku wtórnym, też znowu przykład Warszawy, ale w innych miastach wygląda to dość podobnie, troszeczkę zmniejszyła się w ostatnim kwartale różnica między ceną ofertową a transakcyjną. No i to wynika między innymi z tego, że ceny ofertowe w niektórych miastach, w tym Warszawie, przestały już tak szybko rosnąć, a nawet gdzieniegdzie w niektórych miastach, o czym wiecie z naszych poprzednich audycji, zaczęły spadać miesiąc do miesiąca i jeszcze jeżeli na przykład w styczniu widać było ten rozpęd, no to już go w marcu nie było widać, a my w ogóle analizując i działając na rynku, to widzimy, że i w kwietniu, i w maju, można powiedzieć, szału specjalnego nie ma. Rynek jest w takim jak gdyby momencie zastanawiania się, w którą stronę pójdziemy dalej, co będzie, o czym zresztą mówiłem w poprzednich audycjach, no bo wiele osób zastanawia się, będzie ten kredyt mieszkania na start, nie będzie, rząd też nie wie, co z tym zrobić. Przy okazji jeszcze podam informacje takie skrajne, jeżeli się spojrzycie na indeksy cen transakcyjnych, w latach historycznie licząc, Szczecin, jak widać, to jest ta górna linia, najwyższa i to jest jedno z najbardziej drożejących miast w Polsce na przestrzeni tych lat. A jeżeli spojrzycie się na tą niebieską linię na dole, to jest to linia dla Warszawy i tak naprawdę to na tych wykresach cen, odsyłam Was znów na stronę symen24.pl, to możecie sobie zobaczyć, że ta Warszawa,
która ma najwyższe ceny z metra kwadratowego w kategorii dużych miast. Jednocześnie tak naprawdę przyrost cen w Warszawie jest najniższy z tych wszystkich miast w ciągu ostatnich kilku lat. Procentowo oczywiście licząc, a nie kwotowo. Co zatem wynika z tych danych? Po pierwsze wynika to, że czytając dane na przykład z Narodowego Banku Polskiego, które przedstawiają dość dużo transakcji, generalnie są dość dobre. Trzeba rozumieć i wiedzieć, jak te dane są zbierane, bo sposób zbierania tych danych wpływa właśnie na wyniki. I może być tak, że w danych publikowanych za drugi kwartał zobaczymy na przykład spowolnienie albo w ogóle zatrzymanie wzrostów cen w niektórych miastach, a nawet gdzieniegdzie spadki. Mówię teraz o cenach transakcyjnych. Może tak być. Czy tak będzie? No to musimy cierpliwie poczekać. Pamiętajcie jednak, w tej chwili dane z rynku pierwotnego troszeczkę mocniej sygnalizują ostudzenie się sytuacji na rynku niż dane z rynku wtórnego. Na rynku wtórnym wciąż jest nadzieja sprzedających, że sprzedadzą swoje mieszkanie w bardzo dobrych cenach. Wciąż jest nadzieja na kolejny program pomocowy, czyli to mieszkanie na start. Widać już jednak takie pierwsze oznaki opuszczania, większej możliwości negocjacji ceny i to się liczy. Musicie wiedzieć, że na przykład jeżeli pójdziecie do pośredników w obrocie nieruchomościami, nie mówcie mi, że ich nie lubicie, ale może korzystajcie z ich wiedzy czasami. Oni czują rynek i widzą, co się dzieje w ich miejscowościach na bieżąco, bo widzą, jak długo muszą sprzedawać mieszkania, czy im się ten okres sprzedaży wydłuża, czy skraca, czy jest więcej, czy mniej osób, które chcą oglądać w ogóle te nieruchomości. I te takie pierwsze oznaki, one jeszcze nie znajdą się w żadnych rubrykach statystycznych, gdzie tam zapiszemy sobie transakcja w cenie, metr kwadratowy kosztował tyle i tyle. To już to takie czucie rynku u tej grupy zawodowej jest dość mocne i po prostu jeżeli macie zamiar kupować lub sprzedawać mieszkania, no to starajcie się korzystać z tej wiedzy, bo jest ona bezcenna, bo to, co dowiadujecie się z mediów, to, co dowiadujecie się z danych, to jest wiadomość historyczna. Jeszcze raz przypomnę, mamy połowę maja 2024. Raport NBP, dane dotyczą cen transakcyjnych, na przykład na rynku wtórnym, podawanych w 2024 roku w pierwszym kwartale, od stycznia do marca. Ale gros tych transakcji tak naprawdę zostało ustalonych, ceny zostały ustalone w czwartym kwartale 2023, czyli dzisiaj w maju, 15 maja czy tam 14 maja dowiadujesz się o cenach transakcji uzgodnionych na przykład w listopadzie 2023. Policz sobie, jaka to jest różnica, ile czasu upłynęło. Ludzie w listopadzie 2023 widzieli zupełnie inny rynek nieruchomości niż ty widzisz dzisiaj, niż ty chcesz na przykład sprzedać lub kupić mieszkanie dziś. Zupełnie inne warunki kredytowe, inna sytuacja. I oni wtedy podejmowali decyzję o sprzedaży bądź zakupie mieszkania, patrząc się na tę sytuację listopadową. A jak powiedziałem, mamy maj. Wiesz, ile to jest miesięcy? No cóż, szczególnie polecam Wam wejście na stronę symen24.pl, bo tam będzie znacznie więcej wykresów z tego raportu dla większej ilości miast. Tutaj nam się w audycji to po prostu mogło nie zmieścić. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. No i cóż, rozumcie dane podawane o rynku nieruchomości i trzymajcie się. Życzę Wam wszystkim dobrych transakcji. Cześć.